Sony wcisnęło czerwony guzik i oficjalnie potwierdza, że fizyczne wydania gier idą do piachu, a korporacja ma w głębokim poważaniu wasze oburzenie. Dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego PlayStation zamyka nas w cyfrowym więzieniu, co to oznacza dla naszych portfeli, z czego tłumaczy się szefostwo i dlaczego plotki o PlayStation 6 za $1000 nagle przestają brzmieć jak ponury żart. Odklejka branży chyba właśnie sięgnęła zenitu. Kto nie lubi kliknąć kup, odczekać chwilę na pobranie i odpalić gierkę bez ruszania się z kanapy. Cyfryzacja postępuje, to naturalne. Ale to, co odwala teraz Sony, to już wyższy poziom korporacyjnej patologii. Zapewne słyszeliście, że od stycznia 2028 roku PlayStation całkowicie kończy z produkcją płyt dla nowych gier. Żeby jeszcze dołożyć do pieca, przy okazji ogłosili śmierć sklepów na starym, poczciwym PS3 i PS Vicie. Gracze oczywiście odpalili protokół bunt, Twitter płonie, YouTube pęka w szwach od wściekłych filmów, a ludzie słusznie krzyczą, że chcą mieć na własność to, za co płacą grube pieniądze. Szefowa finansów japońskiego giganta Lin Tao wyszła do inwestorów, przeczytała z kartki, że słyszą nasze różne opinie i silne poglądy, po czym z korporacyjnym uśmiechem na ustach wcisnęła gaz do dechy, mówiąc wprost: i tak zrobimy co chcemy. Tłumaczą to tym, że przecież 82% z was i tak kupuje już same cyfrówki. Tylko wiecie równie dobrze jak ja, że to typowe korpo gadanie, żeby zamydlić oczy. Prawda jest niestety brutalna. Dla nich to czysty zysk i absolutna kontrola nad całym rynkiem. Wyobraźmy sobie to w ten sposób. Mieszkacie w małym miasteczku, w którym jest tylko jeden sklep spożywczy. Właściciel wie, że nie macie samochodu i nie pojedziecie po zakupy nigdzie indziej. Jeśli dzisiaj ustawi cenę za chleb na 10 zł, a jutro na 15, to i tak go kupicie, bo po prostu zgniecie z głodu. Tak dokładnie wygląda monopol cyfrowy na konsolach. Przechodząc w 100% na cyfrę, Sony buduje wam piękny, zamknięty ogród bez żadnych furtek. Koniec z pożyczaniem gier od kumpla na weekend. Koniec z kupowaniem tańszych używek na aukcjach. Zostaje wam tylko PlayStation Store. Jeśli Sony uzna, że nowa gra kosztuje 4 czy 5 stówek, to zapłacicie tyle z uśmiechem albo w ogóle nie zagracie. PlayStation. Nie ma konkurencji, nie ma alternatywy, nie ma wolnego rynku. To uderza bezpośrednio w tych, którzy zawsze widzieli w graniu na konsoli tańszą opcję na spędzenie wolnego czasu. Szefostwo Sony rzuciło hasłem, że ich sprzęt wciąż jest przecież tańszy od high-endowego peceta. Super! Tylko że na pececie macie Steama, GOGa, gdzie kupicie gry bez chorych zabezpieczeń i pobieracie na dysk własne instalki, macie w końcu masę sklepów z kluczami. Jest zdrowa walka o klienta, która zbija ceny. A na konsoli bez napędu jesteście zdani na łaskę jednej firmy, która ewidentnie łapie zadyszkę, bo chociaż chwalą się wielkimi liczbami, to sprzedaż PS5 rośnie już wolniej niż kiedyś na PS4. I zgadnijcie, z czyjego portfela będą chcieli sobie wkrótce to odbić. I tu płynnie przechodzimy do najważniejszego wątku, do wisienki na tym gorzkim torcie, czyli naszej przerażającej gamingowej przyszłości. Skoro produkcja płyt ma zniknąć w 2028, to logiczne jest, że PS6 na start będzie konsolą w 100% cyfrową. Już teraz analitycy szepczą po kątach, że koszty samych podzespołów do szóstki dobijają do astronomicznego $1000. Zaznaczam od razu, grubą kreską, to są na razie tylko luźne, branżowe przewidywania. Ale jeśli to choć w połowie prawda, to możecie zacząć zbierać plastikowe butelki na zapas. Sprzęt, na którym najprawdopodobniej nawet nie odpalicie swojej fizycznej, zbieranej latami za ciężkie pieniądze kolekcji z PS5. 13 lat temu Sony bezlitośnie i genialnie śmiało się z Microsoftów w legendarnych spotach, kiedy to drudzy próbowali utrudnić handel używkami. Wszyscy wtedy bili brawo Japończykom. Dziś sami powoli metodycznie mordują ideę posiadania gier na własność. Niby nas słuchają, niby widzą nasze opinie, tweety i milion wyświetleń pod krytycznymi materiałami, ale tak naprawdę odwracają wzrok i chłodno kalkulują Excela. Jeśli faktycznie doprowadzą ten plan do końca, to może i nabiją sobie w krótkim czasie kieszenie, ale w dłuższej perspektywie stracą zaufanie ogromnej bazy graczy. Pytanie brzmi, co zrobicie wy? Zostawicie swój fizyczny ołtarzyk z grami i z zaciśniętymi zębami przejdziecie na ciemną stronę cyfry,
Czy może to jest ten moment, w którym czas przesiąść się całkowicie na pecety? Dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się i do następnego. Cześć!